Czołem stalkerzy, tak długo czekałem na Stalkera 2, że w sumie mogliby to nazwać już Stalkerem 3 i nie miałbym z tym problemu. Pewnie myśleliście, że będziecie czekać kilka dni, aż się wreszcie leniwym bułom ze Stalker świata zachce ruszyć tyłki, no ale nie. To znaczy, nie żeby mi się jakoś przesadnie chciało ruszać dupę, ale taka piguła informacji wymaga jak najszybszej reakcji, bo tym razem faktycznie jest o czym gadać. To już nie jest Stalker 2 na króciutkim zwiastunie z GSC robiącym potrójne salto i wszelkie możliwe układy gimnastyczne tylko po to, żeby namówić nas na preorder i pożalić się na trudną sytuację wojenną. A co to jest? No, to jest Stalker, na którego czekałem już ponad 20 lat. Na wstępie zrobię coś bardzo niefajnego w sumie w kwestii tworzenia kontentu na YouTube i powiem, że szanuję waszą inteligencję, chyba że zaplątał się tu ktoś z drużyny Stalkera, wtedy z ledwością tylko ją toleruję, na tyle, że wydaje mi się, że oglądaliście już ten materiał od GSC, albo niedługo macie w planach to zrobić. Dlatego to wideo, które teraz oglądacie, nie będzie koncentrowało się na tłumaczeniu klatka po klatce, co widzimy, bo chociaż smaczków jest mnóstwo, to ważniejsze są konkrety, a tych w odróżnieniu od tego, co mieliśmy do tej pory, dostaliśmy naprawdę bardzo dużo. Materiał rozpoczyna się prezentacją czwórki deweloperów, Marii i Jewgenija Grigorowiczów, których oldtimerzy pewnie doskonale znają, Dmitriego Anoszki, dewa z troszkę krótszym stażem, ale siedzącego nad Stalkerem 2 co najmniej od 4 lat, no i to są w sumie jedne z najważniejszych osób zaangażowanych w grę i to do nich będziemy mieć pretensje albo będziemy ich chwalić już po premierze. Jest też gość odpowiedzialny za cutscenki, jego akurat będziemy chwalić niezależnie od wszystkiego, ale do tego sobie powoli dojdziemy. No to tak, świat Stalkera 2 składa się z 12 regionów, które będą w jakiś tam sposób wizualnie różnicowane, ale cały teren jest otwarty w pełni do eksploracji. Deweloperzy chwalą się tym, że można iść w zasadzie w każdą stronę, no ale my, stare wygi, doskonale wiemy, że granice strefy wykluczenia tak naprawdę wyznacza niemożliwy do przejścia drut kolczasty. Ponownie, dokładnie tak jak w trylogii, lokacje mają swoje realne prototypy, miejscówki są albo w pełni wymyślone, albo odzwierciedlają prawdziwe miejsca. W niektórych naniesiono elementy obecne w tej realnej, prawdziwej zonie, ale nie znajdują się one we właściwych im miejscach. To jest dokładnie ta sama szkoła projektowania, która obecna była w trylogii. Dalej nie przekonuje mnie zupełnie to, o czym mówiłem już w jednym z materiałów, czyli poprzestawianie obiektów na terenie Prypeci w taki sposób, by ta Prypeć w grze odpowiadała miastu realnemu, a nie tej wersji z cienia Czarnobyla. Wiecie, gra to jest jakaś fantazja, a ta konkretna fantazja jest już stworzona i osobiście wolałbym, by była utrzymywana, a nie na siłę dostosowywana do naszego świata. Jak będę chciał pochodzić sobie po prawdziwej zonie, to odpalę, nie wiem, nasze polskie lokalne Czernobylite, albo najlepiej po prostu tam pojadę, kiedy będzie ku temu okazja. Lećmy dalej. Stalker 2 ma mieć ten sam rodzaj wolności, który charakteryzowały pierwowzory. Jest fabuła, można ją sobie przechodzić we własnym tempie, no ale nic nie stoi na przeszkodzie, by zabawić się w symulator menela złomiarza zapijającego wódką stare konserwy i chodzącego w tej z powrotem. No właśnie, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, ja zauważyłem od razu, że w trakcie tego wideo Skiff cały czas coś żarł. GSC flexuje się tymi animacjami otwierania żarcia i wsuwania, jakby sami to wymyślili, a przecież każdy stalker wie, że to wielka, potężna alternatywa zrobiła to jako pierwsza. I proszę, tak właśnie powinny wyglądać animacje używania przedmiotów i jedzenia w Stalkerze 2. Nie zapraszam do dyskusji, nie ma o czym. Co do widocznych w materiale miejscówek, no to mamy tutaj przebieżkę po bagnach, które dziwnym trafem akurat całkiem niedawno mogliście wnikliwie poznać dzięki naszemu materiałowi. Na terenie lokacji znajdziemy stare, doskonale znane miejscówki, takie jak przepompownia, jak kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja, czy spalona wioska. Gęba się cieszy na widok tych starych zakątków, wcale nie tak różnych od tego, co pamiętamy z trylogii, ale znalazło się też parę fajnych lokacji, naturalnie rozwijających całą okolicę, na przykład piwniczka na wino pod kościołem,
kościołem, która była owszem w czystym niebie, ale zamknięta. Tu jest częściowo otwarta i żyją w niej tuszkany. Po wybiciu robactwa możemy wejść do środka, ale czeka nas mała zagadka środowiskowa, pozwalająca odblokować drzwi. No i tutaj mam dwie uwagi. Wygląda na to, że pojawią się wkurzące pułapki z potyczakami. Z czym? Z potyczakami. Dobra, jeszcze raz. Wygląda na to, że pojawią się wkurwiające pułapki z potykaczami, które będzie można sobie rozbrajać. Peak game designu rodem z 2007 roku. No ale druga rzecz to widoczna przez chwilę możliwość otworzenia drzwi lub też zajrzenia do środka pomieszczenia. Raczej nie sądzę, żeby w Stalkerze 2 był system tak fizyczny, powiedzmy jak w Amnezji czy innych produkcjach Fictional Games, ale widzę tutaj pewien potencjał na rozwinięcie aspektu skradankowego. No i to jest super wiadomość, super sprawa, bo Stalker od zawsze czegoś takiego potrzebował. Czasami wrogów jest zbyt dużo. Przy ograniczonych zasobach oraz innych niebezpieczeństwach dookoła zdecydowanie rozsądniej byłoby się przekraść albo zlikwidować paru typów po cichu i zrobić szybko co trzeba. Mam nadzieję, że GSC w tym kierunku dalej pójdzie. Tymczasem my też idziemy dalej i zaglądamy do kościoła, w którym mieszka Bajun. Bajun, czyli mutant wycięty z cienia Czarnobyla. Dzięki nieuprzejmości drużyny Stalkera na razie nie możecie zobaczyć materiału na temat tego mutanta na kanale, ale przeczytacie o nim na centrumzony.pl. Link, jak nie zapomnę, a pewnie zapomnę, zostawiam w opisie. Bajun ma mniej więcej te same umiejętności, co jego bajkowy odpowiednik i jednocześnie protoplasta z dokumentów projektowych, chociaż wygląda nieco inaczej. Nie mam uwag, fajnie, że te czarnobylskie zmutowane rysie w końcu oficjalnie pojawią się w serii. No a teraz może dla odmiany troszkę tego, co mi się nie podoba i co do czego mam kilka uwag. To znaczy narzekania na elementy oczywiste nie będzie, bo już o tym mówiłem i to chyba więcej niż raz, ale przy okazji spotkania z Bajunem Grigorowicz mówi o sztucznej inteligencji, która została podzielona na dwie kategorie. Na taką AI spokojną, pokojową oraz taką, która załącza się po kontakcie z wrogiem, czyli z nami. Kiedy jakiś złol nas widzi, no to w nas wali. Jak nie widzi, to zaczyna szukać na podstawie hipotez tego, gdzie gracz może przebywać. I ostatecznie to tłumaczenie brzmi jakoś tak, nie wiem, głupio, trochę bez sensu. Przecież AI w grach działa zero-jedynkowo, a dopinanie jakiegoś systemu rozkminiania, gdzie jesteśmy, doprowadzi w sumie do sytuacji, w której mutanty będą biegać bez ładu i składu, a jakieś tam hipki, powiedzmy bandyci, będą celowali w krzaki czy w miejsca, w którym akurat będzie im się wydawało, że jesteśmy. I to jest sytuacja, którą też widzimy przecież w tym materiale. No Bajun doskonale widzi, że Skif idzie na górę i zamiast za nim podążać, wycofuje się, a potem biega bez ładu i składu na dole. No wiadomo, że przecież nie dosięgnie typa z bronią, ale skoro silimy się na jakąś tam niby lepszą AI, to oprócz trybów spokojnego i agresywnego, czy tam poszukującego, kocisko mogłoby mieć jeszcze trzeci i po prostu gdzieś tam wpełznąć w dziurę i się schować, skoro nie jest w stanie z nami wygrać, no nie? Zauważcie też, że nie ma ani jednego słowa o Alive. Alive to był taki system sztucznej inteligencji, którym GSC chwaliło się przy okazji Cienia Czarnobyla i który miał symulować realistyczne warunki zachowania postaci obecnych w zonie. Wyszło w oryginale w Cieniu Czarnobyla i w ogóle w całej trylogii sztywno i rzecz musiała opierać się na skryptach, ponieważ inaczej wszystko rozwalało się w posadach. Po zapowiedzeniu Stalkera 2 chwalono się przygotowaniem Alive 2.0, jakie ponownie miało rzucić nas na kolana w kwestii symulacji świata, no a teraz właściwie chyba nic z tych zapowiedzi nie zostało, a nie, przepraszam, zostało. Jest dosłownie jedno zdanie na oficjalnej stronie internetowej, ale nie mówi absolutnie niczego. Przygotowaniem Alive 2.0 miał zajmować się Dmitrij Jasenew, który po wybuchu wojny wstąpił do wojska i słuch o nim trochę zaginął. W sumie to nie mam pojęcia, co się z nim dzieje, ale mam nadzieję, że nic złego. Kolejna rzecz. Maria Grigorowicz mówi coś, co brzmi jak gruszki na wierzbie z zapowiedzi GSC sprzed 20 lat dotyczących Oblivion Losta. Frakcje mają czasami zmieniać przywódcę albo rozpadać się czy dzielić, w zależności od tego, co akurat się dzieje. Mam szczerą nadzieję, że nie chodzi tutaj o jakieś pierdoły w stylu dynamicznie zmieniającego się układu sił w zonie, bo coś takiego to jest system, o który GSC już raz sobie gębę w czystym niebie rozwaliło i wydaje mi się, że nie ma potrzeby do tego wracać. Przy okazji jeszcze jedno, no ale tu już mi powiecie, że to jest czepialstwo i sztuka dla sztuki. Polską wersję Stalkera 2, o ile mnie pamięć nie myli, robi bodajże Playon, czyli dawne Koch Media. Nie wiem, jak ta współpraca ma się do kwestii
serii materiałów promocyjnych dotyczących gry, czy tam kolejnych zwiastunów, ale chwilę po informacji od pani Grigorowicz dostajemy kolejną o tym, że bazy poszczególnych ugrupowań będą bardziej zróżnicowane wizualnie i każda frakcja będzie miała jakieś tam swoje elementy identyfikacji wizualnej właściwe tylko dla niej. Na przykład samotnicy nawet w bezpiecznych miejscach trzymają się maksymalnie w kilkuosobowych grupach, no a powinność dalej jest paramilitarną grupą ze wszystkimi tego przywarami. W polskich napisach powinność przetłumaczono na wojsko. Siedzę w temacie tylko kilkanaście lat, więc mogę się oczywiście mylić, ale chociaż niedaleko pada powinność od wojska, no to są to fundamentalnie inne grupy interesu. W ogóle jak tak sobie prześledziłem ten materiał jeszcze raz, to te napisy są miejscami kompletnie, absolutnie z dupy. No halo GSC, halo Playol, nie róbcie tak. Jak mi troszkę zapłacicie, to wam zrobię naprawdę dużo lepsze napisy. A tak zupełnie poważnie, parę rzeczy w trylogii nie trzymało się kupy, ponieważ nasze tłumaczenie było robione na wersji angielskiej i jednocześnie tak trochę na oko. Wiem, że to jest kultowa polska wersja, bo Mirosław Utta i tak dalej, ale straciliśmy jednak troszkę z tego czaru, z tego klimatu oryginału przez to, jaka była nasza wersja. Bardzo chciałbym, żeby to w Stalkerze 2 zagrało troszkę lepiej, żeby było zrobione dokładniej i dlatego zwracam na to uwagę. To w żadnym wypadku nie jest czepianie się. A teraz wieże. Wykonywane przez Skifa zadanie polega na wyłączaniu urządzeń psionicznych na bagnach. No i szczerze mówiąc, miałem troszkę flashbacki z Far Cry'a. Nie wiem, na ile to jest zadanie fabularne, takie jednorazowe, a na ile będzie powracało regularnie, no ale wiecie, istnieje jakaś tam realna obawa, bo świat jest otwarty, że będziemy wspinać się w dziwne miejsca, by wyłączać urządzenia, które coś tam nam na mapie odblokują. Tak tylko mówię, mam nadzieję, że tak nie będzie, chociaż jednocześnie biorę coś takiego pod uwagę, no bo jest to kwestia współczesnej konstrukcji gier właśnie w otwartym świecie. Twórcy muszą nas przecież jakoś zachęcać do eksploracji, to deptanie po świecie nie może być tylko i wyłącznie taką opcjonalną przebieżką w celu zebrania lootu z trupów i schowków. Znaczy, okej, Skellige w Wiedźminie 3 udowadnia, że właśnie może, no ale umówmy się, że ani to, ani tym bardziej wieże z Far Cry'ów i Assassin's Creed'ów to nie jest najlepsza droga. Okej, lećmy dalej. Pamiętacie to miejsce z pierwszego zwiastuna z tym takim w bardzo wielkim cudzysłowie gameplayem? Była tam wieża obserwacyjna, czołg i mięsacz, który wpadał w karuzelę. Tu jest dokładnie to samo miejsce i downgrade oczywiście widać, ale nie jest on tak duży, jak mógłby być. Po nieszczęsnym demie jest progres, chociaż dalej mam pewne uzasadnione wątpliwości w stosunku do tego, że gra wyjdzie już w listopadzie w takim stanie, jaki widzimy na tym gameplayu. Chwilę później po scenie przy wieży wspinamy się na nią, no i proszę, kolejny pik game designu rodem sprzed 20 lat, elementy interaktywne są pomazane żółtą farbą, no ale ponownie to jest jakiś taki kod komunikacji z graczami, to jest taka część konstrukcji otwartych światów, od których niestety nie ma już ucieczki. A tutaj nieoczekiwanie widać całkiem nowego mutanta, wyglądającego jak totalnie zwykła żaba czy inna ropucha. Wielki plus za to, że świat w mniejszej skali też będzie miał jakieś tam neutralne życie, a nie opierał się tylko na interakcjach z wrogami. Z kolei w innym miejscu materiału też widać te stworki oraz coś chyba troszkę większego. Może w Stalkerze 2 będzie jakaś minigierka z łowieniem ryb, no czemu nie? Twój Stalker to fanatyk wędkarstwa, pół bazy zajebane wędkami najgorzej, średnio raz w tygodniu ktoś wdepnie w leżący na ziemi haczyk czy artefakt i trzeba wyciągać nad jantarem. Cały gameplay poprzytykany jest wypowiedziami deweloperów i przez to bardzo sprytnie pocięty, a Nożka mógłby troszkę lepiej grać, bo w kilku miejscach dokładnie widać, jak po prostu sztywno odczytuje kolejne kwestie, no ale mówcie co chcecie. Całość wygląda naprawdę fajnie. Menadżerowie społeczności GSC już potwierdzili, że rzecz była rozgrywana na PC-tach, ale z użyciem pada od Microsoftu, no i to w sumie też widać, tak jak to, że te problemy techniczne, optymalizacyjne, które były wcześniej, dalej są obecne. Patrząc w moją szklaną kulę przewiduję maksymalnie 30 klatek na Xboxie i to raczej tych utrzymujących się na zasadzie guzika koszuli, pinającej bebech twojego starego. Robi naprawdę świetną robotę i chwała mu za to, ale w każdej chwili może się to skończyć tragicznie. Jeśli plotki o tylko 3 miesiącach wyłączności dla Microsoftu będą prawdą, no to Stalker 2 na konsolach rozwinie skrzydła zapewne dopiero na ciągle nieujawnionym, ale niemal na pewno powstającym PS5 Pro. Tak czy siak przygotujcie się na to, że technicznie
Ironicznie Stalker 2 to będzie roller coaster, na którego wcale nie chcieliście wsiadać i to nie tylko na konsolach, bo na PC-tach też. Gra ma mieć ponad 3 godziny cutscenek, jakie zobaczymy w trakcie rozgrywki. To jest naprawdę cholernie dużo, szczególnie biorąc pod uwagę to, że wszystkie były ogarniane po ludzku w studiu Motion Capture, a nie na zasadzie zbliżenia i gadających głów. W RPGach Bethesdy to jest standard gdzieś od, 15 lat i ludziom z jakiegoś powodu to nie przeszkadza, więc fajnie, że pomimo wyzwań stojących przed GSC udało się to ogarnąć lepiej. No właśnie, wyzwania. Jak zawsze przesadnie cichutki i niewysłowienie skromniutenieńki Jewgeni Grigorowicz wspomina o tym, że GSC napotykało trudności podczas tworzenia gry. W żadnym momencie tego ponad półgodzinnego materiału nie pada słowo wojna, nie ma też tego irytującego flexowania tym, że Stalker 2 będzie produktem narodowym, który pokaże, na co stać Ukrainę. Kto ma własny rozum, ten zdaje sobie sprawę z tego, jak wielkim wyzwaniem było, jak wielkim wyzwaniem nadal jest tworzenie tak dużej gry w tak specyficznych czasach, tak specyficznych okolicznościach. No przecież pandemia, wojna to są wszystko rzeczy, które nie pozostają bez znaczenia. Bardzo fajnie, że ucięto ten wojenny marketing, mam nadzieję, że na zawsze, bo jeżdżenie na tym garbie było absolutnie poniżej krytyki. Ostatecznie Stalker 2 wygląda i też opiera się na takich zasadach, na jakich miał opierać się pierwowzór zapowiedziany już 23 lata temu. Dlatego właśnie mówiłem, że to jest ten Stalker, na którego ja czekałem. Wielokrotnie na przestrzeni tych 6-7 lat, od których wiemy, że gra powstaje, GSC dawało do zrozumienia, że nie do końca pamięta, czym jest Stalker, na czym opiera się ten świat, co właściwie czyni go wyjątkowym i niejako nieśmiertelnym w pamięci graczy. Tymczasem teraz wreszcie dostaliśmy konkretny gameplay, rok po demie, które jeszcze nie bardzo mogło się zdecydować, czym jest, no i ku mojemu zdziwieniu widzimy tutaj bardzo konkretnego sukcesora Cienia Czarnobyla, Czystego Nieba i Zewu Prypeci, który oprócz tego, że trafnie typuje elementy wyjątkowości tamtych gier, to też potrafi dorzucić coś od siebie, zrobić coś starego po nowemu i nowego po staremu zarazem. To nie są łatwe rzeczy, szczególnie kiedy mówimy o produkcji mającej prawie 2 dychy na karku i wielki, potężny balast w postaci nieskończenie wysokich oczekiwań fanów. Materiał jest oczywiście totalną reżyserką, jeśli chodzi o formę, o napotykane wydarzenia oraz poszczególne elementy rozgrywki, ale jeśli kogoś nie zadowala to, co GSC nam teraz pokazało, no to chyba tak naprawdę nie czeka na Stalkera 2. I tym optymistycznym akcentem zakończymy ten mocno wrażeniowy materiał. Może przygotujemy jakąś taką bardziej wnikliwą analizę na dniach, być może nie. No prawda jest taka, że gdybyśmy chcieli zachować ten stosunek długości analiz do materiałów udostępnianych przez GSC, no to analiza wnikliwa tego gameplayu półgodzinnego powinna mieć, nie wiem, 7 godzin, 8 godzin, coś koło tego. Gdybyście chcieli, żebyśmy jeszcze troszkę bardziej dokładnie pomęczyli ten materiał, to dajcie znać w komentarzach albo jak tam jest wam najwygodniej. No i co? Jak zawsze. Dobre polowanie. Stalker.